Zmiany zachodzą też w gamach modelowych poszczególnych producentów. I tak, witamy dzisiaj następcę modelu A4, jakim jest Audi A5. Patrząc na dane techniczne silnika w nowej A5, można by snuć przypuszczenie, że jest to dokładnie taki sam motor jak w dotychczas sprzedawanych A4 oraz A6, ale uwaga, pozory mogą mylić. Jeżeli mieliście już styczność z ponad 200-konnym TDI w dotychczasowej A4 albo A6, to na pewno Waszą uwagę przykuje nowość w tym silniku, jaką jest naprawdę efektywny układ hybrydowy Plus. Do tej pory w koncernie Volkswagena układy miękkohybrydowe owszem były dla mnie zachwycające, ale do tej pory w takiej odsłonie były one dostępne głównie dla benzyniaków, a teraz pierwszy raz możemy ich doświadczać w silniku wysokoprężnym. Układ teoretycznie jest podobny, bo to również jest 48V instalacja, jednak działanie, zestrojenie i odbiór tego układu jest tutaj zupełnie inny. Pierwsza różnica względem benzyniaków jest taka, że tutaj silniczek elektryczny ani razu nie pozwolił na wyłączenie silnika spalinowego podczas pomiarów tempomatowych, na przykład przy 90 km/h. Głupie to nie jest, bo w tych warunkach diesel czuje się jak ryba w wodzie, a dzięki temu energia jest zachowywana na warunki, w których diesel ma się dużo trudniej wykazać, a więc na przykład na jeżdżenie po mieście. Spore wrażenie robiło na mnie to, że silnik diesla mógł być bardzo często wyłączany, a my toczyliśmy się wyłącznie na silniku elektrycznym. Bardzo często taka sytuacja miała miejsce na parkingach pod marketem, kiedy szukaliśmy miejsca albo kiedy wciskaliśmy się w jakąś wąską lukę, nawet poprawiając na kilka razy. Podobnie ma się sprawa w miejskich korkach, w których to byłem w stanie bardzo często powolutku pełzać bez wykorzystania spalinówki. Elektryczny silniczek odpowiada także za pierwszą fazę startu podczas ruszania z miejsca. Oczywiście tutaj wszystko zależy od temperamentu kierowcy, bo za sprawą niewielkiej mocy tego silniczka dynamiczny kierowca może tego nawet nie zauważyć. Kiedy jednak niespiesznie wracamy do domu z pracy w godzinach szczytu i nie chcemy się z nikim ścigać, to jak najbardziej to zauważymy. Skutkuje to naprawdę świetnym jak na diesla spalaniem w mieście, bo nawet jeżdżąc zimą bez problemów byłem w stanie utrzymywać się w widełkach od 6 do 7 litrów na setkę. Jak podczas niedzielnych objazdówek się trochę postarałem, to byłem w stanie nawet zejść poniżej 6. No i teraz opowiadając do Was o tym samochodzie zza kierownicy, przejechaliśmy blisko 30 km tylko i wyłącznie po mieście. Jeździliśmy po Katowicach, Świętochłowicach, Rudzie Śląskiej i jeździliśmy płynnie, przewidywalnie, bez żadnych szaleństw. Raczej nie szaleję, kiedy opowiadam do kamery. I jak myślicie, ile spaliło to auto w takich typowo miejskich warunkach? Diesel 2-litrowy, 200 koni mechanicznych, miejskie warunki. Odpowiedź brzmi 5,2 litra na 100 km. Więc naprawdę, jako osoba o pseudonimie EcoDriver, jestem pod ogromnym wrażeniem. Takie spalanie w dieslu w mieście Audi chapeau bas. I właśnie w tym momencie ustanowiliśmy nasz rekord jazdy o kropelce po mieście. Przy temperaturze 2 stopni Celsjusza, 20 stopni w kabinie, podgrzewanie foteli. Jest przyjemnie, bawimy się. Kolejna cecha, która wynika z zastosowania tego układu miękkohybrydowego, to znacznie większa kultura odpalania oraz wyłączania silnika wysokoprężnego. Jeszcze nie tak dawno przy swoim teście Audi A6 z 2-litrowym TDI narzekałem na wyraźne wibracje, które czuliśmy w kabinie podczas rozruchu i wyłączenia silnika, szczególnie w porównaniu do diesli od Volvo, a tutaj zostało to znacząco poprawione. W A5 diesel bardzo często wyłącza się na długo przed momentem zatrzymania w miejscu, więc gdy na horyzoncie widzimy czerwone światło i zdejmiemy nogę z pedału przyspieszenia, to silnik wysokoprężny się wyłącza i to nawet przy prędkości rzędu 60 kilku kilometrów na godzinę, a nas do samych świateł odprowadza bezgłośnie silnik elektryczny. Oczywiście pozytywnie wpływa to na zużycie paliwa, chociaż moje wyniki za sprawą panujących temperatur i tak mogą być odrobinkę zawyżone. Poza tym opisywane zestrojenie hybrydy najbardziej wpływa na obniżenie paliwa przy zmiennych prędkościach oraz przy jeździe miejskiej. Przy pomiarach tempomatowych diesel nie wyłączył się ani razu. Pomiar zużycia paliwa przy 90 km/h z górki
I na koniec pomiaru średnie zużycie to 3,9 litra na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 90 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 5,2 litra na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 5,3 litra na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 120 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to 6,8 litra na 100 km. Dwa razy miałem taką sytuację, że niestety, ale jakiś ślimok przede mnie wjechał i trochę nam to obniżyło, jak widzimy, średnią prędkość. Ale poza tymi sytuacjami niemal cały czas udawało mi się te 120 utrzymywać. Pomiar zużycia paliwa przy 140 km na godzinę z górki. I na koniec pomiaru średnie zużycie to równe 7 litrów na 100 km. Pomiar zużycia paliwa przy 140 km na godzinę pod górkę. I na koniec pomiaru średnie zużycie to równe 8 litrów na 100 km. Zbiornik paliwa ma tu 60 litrów, a wśród opcji w konfiguratorze nie zauważyłem możliwości na jego powiększenie. Jak w rasowych pluginach mamy też możliwość uruchomienia rekuperacji inteligentnej, która będzie zwiększała siłę odzyskiwania energii, kiedy na przykład na horyzoncie będziemy mieli inny pojazd, do którego będziemy się szybko zbliżali. Pozytywnie wpływa to na efektywność hybrydy oraz na zużycie klocków hamulcowych. Parametry pracującego pod maską silnika są jak najbardziej w porządku, jednak porównując je do dwulitrowego turbodiesla, jaki mieliśmy w A4 czy w A6, na papierze za bardzo się nie zmieniły. Motor dalej generuje 204 konie mechaniczne oraz 400 Nm momentu obrotowego w dokładnie takich samych zakresach obrotowych jak w poprzednim wcieleniu tej jednostki. Z drugiej strony odczucia z jazdy, zwłaszcza po mieście, są zupełnie inne. Z jednej strony zawdzięczamy to omawianej już miękkiej hybrydzie Plus, ale z drugiej poprawionej według mnie pracy 7-biegowej dwusprzęgłowej przekładni S-Tronic. Przede wszystkim znacząco poprawiono tutaj start z pozycji zatrzymanej, który nie przeciąga się już w nieskończoność, ale odbywa się dużo płynniej, dużo szybciej, zwłaszcza kiedy porównujemy start z wyłączonego silnika diesla. Sprawdzimy sobie teraz 0-100 bez pompowania hamulca. 3, 2, 1. Okay. 0-100 z wyłączonego silnika, skrzynia biegów w trybie drive. 3, 2, 1. Wydaje mi się, że delikatnie została też poprawiona zwłoka przy kickdownie, chociaż tutaj różnice są już troszkę trudniejsze do wyłapania. Poza tym podczas spokojnej jazdy nie zauważyłem tutaj, aby skrzynia przerzucała na luz i przechodziła w taki tryb żeglowania. Mam wrażenie, że teraz to żeglowanie zostało całkowicie zastąpione możliwością wyłączenia silnika podczas jazdy. 80-120 w trybie Dynamic. 3, 2, 1. Osiemdziesiąt 120, skrzynia w trybie drive. 3, 2, 1. Sto 140 w trybie Dynamic. 3, 2, 1. Sto 140, skrzynia w trybie drive. 3, 2, 1. Poza tym skrzynia pracuje bardzo płynnie i świetnie odczytuje intencje kierowcy, więc do jej pracy uwag większych nie zgłaszam. Spora zmiana względem dotychczasowej A4 jest taka, że teraz w żadnej odmianie, nawet w S5 z V6 pod maską, nie zauważymy 4x4 opartego na układzie Torsen. Teraz każda odmiana będzie oparta już na napędzie Quattro Ultra, który opisywałem Wam choćby w swoim niedawnym teście Audi A6. System ten jest określany jako odłączany i inaczej niż w Torsenie tutaj nie zauważymy centralnego mechanizmu różnicowego, ale zamiast tego zauważymy dwa sprzęgła, które całkowicie rozsprzęglają tylną oś.
Pierwsze jest sprzęgłem kłowym, zlokalizowanym tuż za skrzynią biegów, a drugie jest zlokalizowane w okolicach tylnego mechanizmu różnicowego. Kiedy nie potrzebujemy napędu 4x4, to tył jest całkowicie rozsprzęglony, co pozytywnie wpływa na zmniejszanie oporów oraz na spalanie. Jako kierowca jednak nie mamy mieć z tego tytułu żadnych negatywnych odczuć, bo system jest bardzo czuły i niemalże potrafi wróżyć z asfaltu, przez co tylna oś ma być dołączana jeszcze zanim dojdzie do uślizgu kół. Działa to tak, że przykładowo w trybie Dynamic system wypuszcza nas spod świateł z 4 kół, a dopiero kiedy ustabilizujemy prędkość, tylna oś jest odłączana. Za sprawą pobierania danych z wielu różnych czujników, każdy, nawet najmniejszy skręt kierownicą sprawia, że tylna oś ponownie się dołącza. Ponowne zapięcie układu ma tu trwać zaledwie 0,2 sekundy, więc dla kierowcy ma to być całkowicie niezauważalne i potwierdzam, że nawet jeżdżąc agresywnie po mokrym asfalcie, tak to też odbierałem. Podczas szaleństw autami opartymi na Haldexie, np. Audi TT, dało się dostrzec moment dopinania osi, a tutaj działa to niedostrzegalnie. Kierowca nie jest w stanie wychwycić, kiedy napędzane są 2, a kiedy 4 koła. Auto testujemy zimą, do tego mieliśmy okazję jeździć w intensywnych opadach śniegu, które tylko potwierdziły skuteczność działania tego napędu. Pozytywnie wpływa to na ograniczenie podsterowności i szczególnie w porównaniu do aktualnej A4, A5 zachowuje się w zakrętach dużo bardziej neutralnie, pozwalając przy okazji na nieco większe szaleństwa w zakrętach. Do tego zachęca też nowy układ kierowniczy, który szczególnie w trybie Dynamic jest mega precyzyjny. Tutaj układ jest bardzo bezpośredni, przekazuje nam naprawdę sporo informacji od przednich kół, więc tutaj również widzimy znaczący progres względem aktualnej A4. W naszej demówce mamy też zawieszenie sportowe S z regulacją amortyzatorów. Poza tym, że opcja ta obniża nam nadwozie o 20 mm, to daje nam też możliwość wpłynięcia na sposób resorowania podwozia. Inaczej jednak niż w niektórych Volkswagenach i Skodach, akurat w Audi nie znajdziemy możliwości ustawienia jednej z 15 sztywności pracy zawieszenia. Tutaj możemy wybrać tylko jedną z 3 opcji, ale jest to w zupełności wystarczające i ja tam do szczęścia nic więcej nie potrzebuję. W trybie Dynamic jest przyjemnie zwarte i wraz z układem Quattro pozwala nam na większe szaleństwa w zakrętach, a w komforcie jest zaskakująco komfortowe, zwłaszcza jak na 20-calowe felgi naszej dymówki z oponą w rozmiarze 245×35. Do tego nie dość, że zawieszenie te daje nam znacznie większą uniwersalność, to względem DCC w Superbie tutaj zawieszenie pracuje przyjemnie cichutko i to nawet na tych największych nierównościach. Może czasami na głęboko zapadniętych studzienkach słyszymy, że coś tam pod spódnicą się dzieje, ale umówmy się szczerze, i tak jak na rozmiar felg jest naprawdę dobrze. Dobra, dojeżdżamy do naszego przejazdu kolejowego. Głęboka studzienka. Bardzo ładnie wytłumiona, chociaż z delikatnym hałasem, ale bardzo subtelnym. No tutaj było świetnie naprawdę i to wcale nie byliśmy w trybie komfort, ale w tym balanced i tak było naprawdę bardzo, bardzo komfortowo. Zresztą wyciszenie nowej A5 to kolejny element, który zasługuje na solidne docenienie. Niech najlepszym dowodem będzie to, że ten samochód przy 140 km/h jest lepiej wyciszony niż niejedno testowane przeze mnie niedawno auto, ale przy 90 km/h. Pomiar natężenia dźwięku przy 90 km/h tym razem. Sprawdzimy sobie teraz jeszcze poziom głośności przy 140 km/h. Robi to tym większe wrażenie, że pomiary decybelomierzem wykonywały na mokrym asfalcie, kiedy sporo wody obijało się o nadkola. Mimo tak utrudnionych warunków Audi zdało egzamin na 5, bo producent nie zapomniał o absolutnie żadnym sektorze. A 5 jest świetnie wyciszona i to zarówno od nadkoli, jak i od silnika, który jest perfekcyjnie wytłumiony, a także od szumów powietrza. Pośrednio możemy to zawdzięczać akustycznej szybie przedniej, która jest standardowa, oraz opcjonalnym klejonym szybom bocznym z przodu, które tam kosztują bodaj 1000 zł, ale ta dopłata jest warta absolutnie każdej złotówki. Gdzieś słyszałem, że podobno w tej najwyższej wersji nagłośnienia, w której mamy też głośniki w zagłówkach przednich foteli, mamy też aktywną redukcję szumów, którą możemy kojarzyć choćby z słuchawek, jednak nie udało mi się w konfiguratorze znaleźć tego potwierdzenia.
Z drugiej strony ta kabina jest tak świetnie wyciszona, że naprawdę nie umiem sobie wyobrazić, co by tutaj można było jeszcze poprawić. Wyciszenie w A5 jest po prostu świetne. No ale że sporo elementów do tej pory oceniałem pozytywnie, to zmuśmy się do wyszukania jakichś elementów, które wzbudzają nieco mniejszy entuzjazm eco-drivera. Pierwsza rzecz, która w tym samochodzie naprawdę mnie irytowała, to konieczność bardzo, ale to bardzo głębokiego wciśnięcia hamulca, aby odpalić autoholda. Nieraz kończyło się to tym, że wciskałem hamulec i auto się zatrzymywało. Ja, myśląc, że autohold jest odpalany, puszczałem hamulec, Audi zaczynało pełzać do przodu, więc ja wbijałem hamulec do końca, więc wszyscy podróżujący odlatywali do przodu, no i wtedy auto faktycznie zatrzymywało się w miejscu, ale umówmy się szczerze, nie jest to aż tak komfortowe, jakbyśmy sobie tego wszyscy życzyli. Kolejny irytujący mnie drobiazg to akurat cecha wspólna chyba wszystkich konstrukcji ze stajni Volkswagena. Jest nią nieco za bardzo oddalony ode mnie podłokietnik na drzwiach. Przez jego umiejscowienie przy mojej dość drobnej budowie ciała nie byłem w stanie opierać na nim łokcia, jednocześnie trzymając kierownicę. Jakąś część kierowców może też irytować fakt, że w A5 nie jesteśmy w stanie wyłączyć start-stopa. Możliwe, że jest to opcja gdzieś bardzo głęboko zaszyta w multimediach, ale sam do niej nie dotarłem. Z drugiej strony za bardzo mnie to nie dziwi, bo nie po to Audi tworzyło aż tak zaawansowaną miękką hybrydę, żeby potem użytkownik z niej nie korzystał. Widzę jednak w komentarzach, że są osoby, które nawet najbardziej dopracowanego start-stopa nie lubią, więc takie osoby akurat z tej zmiany zadowolone nie będą. No ale wróćmy znów do pozytywów. Na parkingach docenimy choćby widoczność zza kierownicy oraz słupki A. Słupki te są bardzo wąskie w płaszczyźnie istotnej dla widoczności zza kółka, a grubsze są w płaszczyźnie mniej istotnej dla prowadzącego. W połączeniu z bardzo wyraźną przerwą między lusterkiem a słupkiem pozytywnie wpływają na ograniczanie martwych stref przy samochodzie. Do tego auto jest bardzo manewrowe i łatwe w wyczuciu jego wymiarów, więc okazuje się bardzo przyjazne kierowcy podczas parkowania. No i bardzo dopracowani są w tym aucie asystenci bezpieczeństwa, przykładowo aktywny asystent utrzymania pasa ruchu, który jest po prostu świetny, bo bardzo dobrze odczytuje linie, świetnie trzyma w nich samochód i w żadnym stopniu nie jest narowisty. Zamiast tego płynnie współpracuje z kierowcą oraz z adaptacyjnym tempomatem. Świetnie działa nawet w ostrych zakrętach i to naprawdę jest mega. Na pokładzie mamy też asystenta jazdy w korku, który również jest bardzo dopracowany i jeżeli tylko trzymamy kierownicę, to sam zatrzyma nas za poprzedzającym samochodem, a kiedy on ruszy, no to sam ruszy z miejsca, bez konieczności wciskania pedału gazu czy klikania czegoś na kierownicy. Dzień dobry, witamy w próbie hamowania awaryjnego przed pieszym, sprawdzając dzisiaj ten system w nowym Audi A5. Sprawdzimy, jak wypadnie w tym przypadku ta słynna przewaga dzięki technice. Nie sprawdzałem ustawień w tym samochodzie, czy mamy możliwość wyregulowania czułości, więc startujemy bez żadnego sprawdzenia, jak to działa. Działa dobrze. Nie wiem, jaka jest czułość ustawiona w multimediach, ale jest ok. Pierwsza próba zaliczona. Próba numer 2. Śmiało, żona za bardzo gaz odpuszcza. Ale się udało. Żona wystraszona dzisiaj chyba, ale auto hamuje, to najważniejsze. Próba numer 3. Bellissima. Jest naprawdę bardzo dobrze. Próba numer 4. Żona wolno jedzie dzisiaj, ale na szczęście nie przeszkodziło to Audi w dobrym działaniu. Podsumowując, jeszcze nie tak dawno w grupie Volkswagena z tym systemem bywało różnie, ale na szczęście nowy Audi A5 udowadnia, że ten slogan "przewaga dzięki technice" nie bierze się znikąd. Do oświetlenia w nowym A5 nie zgłaszam absolutnie żadnych uwag. To jest oświetlenie zgodne ze sztuką, dokładnie takie, jakiego bym oczekiwał w aucie marki premium. No może odrobinkę bym się ucieszył, gdyby wiązka, poza tym, że jest skrętna statycznie, była też skrętna dynamicznie. Tutaj akurat ona nie zmienia swojego kierunku wraz ze skrętem kierownicą. Ale światła są naprawdę bardzo mocne. Tutaj na światłach mijania absolutnie do niczego uwag nie zgłaszam. Bardzo mocna wiązka, wyraźnie rozgraniczona pomiędzy przestrzenią oświetlaną a nieoświetlaną. Wiązka jest też bazowo szeroka, a poza tym, że jest szeroka, skręcamy kierownicą i ciach. Zobaczcie, jak ogromna przestrzeń za lusterkiem się teraz jeszcze dopaliła. No i adekwatnie z prawej strony tutaj widzimy szeroką wiązkę świateł mijania. Mamy słupek, mamy lusterko, skręcamy kierownicę i ciach. No pięknie, naprawdę.
Oczywiście światła są też matrycowe i tutaj no to robi wrażenie. Nie ma co ukrywać, to są naprawdę bardzo mocne światła, bardzo ładnie świecące i ja do nich po prostu żadnych uwag nie zgłaszam. Matrycowość działa zgodnie ze sztuką, matryc mamy naprawdę od groma, więc bardzo precyzyjnie samochód jest w stanie wycinać sektory, kiedy jakiś samochód jedzie z naprzeciwka albo kiedy jedzie przed nami. Przynajmniej z moich obserwacji ani razu nie zdarzyło mi się kogoś oślepić, chociaż widać, że ta wiązka naprawdę dojeżdża bardzo blisko do samochodów, które są na drodze. Jest to faktycznie bardzo precyzyjny system, no ale na szczęście, tak jak mówię, podczas moich objazdówek ani razu nie zdarzyło mi się, aby wyłączył się za późno. Działa to naprawdę bardzo dobrze. No to jeszcze sprawdźmy sobie pomiary luksometrem. 2 metry od auta na światłach mijania, jakieś abstrakcyjnie wysokie wartości. 5300 luksów mniej więcej, 5400. 2 metry od auta na światłach mijania, 5450 luksów. No to teraz 5 metrów od auta na światłach drogowych. No z tego co widzę 6700 mamy na pewno. Maksymalnie nawet 7340 luksów. 15 metrów od auta na światłach drogowych. Nawet 1200 luksów mamy przebite, widzę. Maksymalnie nawet 1362 luksy. A piąteczka naprawdę świeci wybitnie dobrze. Jeśli o światłach nic złego nie mogę powiedzieć, to co powiem o kamerach? No tutaj sytuacja aż kolorowo nie wygląda. Spryskajmy sobie troszkę tą kamerę. Jest lepiej, ale i tak bym musiał pójść i paluchem to wytrzeć, więc dajcie mi sekundkę. No i dobra, mamy kamery przetarte. I jak to wygląda? No już na przednią zdążyło znowu nakapać. Ona ma dość niefortunne umiejscowienie, bo ona jest tuż pod przednim logo i nie jest wcale schowana, więc na nią po prostu dużo kropelek będzie spadało. No i tak wygląda tylna kamera, a tak wygląda przednia. No nawet jeżeli mamy ją ufajdaną, to widać, że przednia wygląda jakby zdziepko lepiej. Tylna raczej prezentuje przeciętną jakość. Tutaj jest dość ciemno, dużo ziarna i szumów. Jedyne szczęście w tym, że mamy śnieg na drodze, więc przynajmniej jestem w stanie odczytać, gdzie się kończy droga, no ale gdyby tego śniegu nie było, no to obawiam się, że tutaj by już było zbyt ciemno. Zresztą podobne uwagi z tego, co pamiętam, miałem do Audi Q6. No i obraz lotu ptaka prezentuje się po prostu nieźle, ale ma ułatwione zadanie, no bo jak wspomniałem, mamy śnieg na drodze. Kamery po prostu są, to by mogło być troszkę lepiej, zwłaszcza jak na cenę samochodu, zwłaszcza jak na segment aut premium. Troszkę tego nie rozumiem, dlaczego w grupie Volkswagena tylne kamery wyglądają tak licho, szczególnie w tak drogim samochodzie. Natomiast fajne jest to, że ta kamera się wychyla elegancko, kiedy skręcamy kierownicą. No i standardowo zerknijmy na oświetlenie kabiny. Zaczynamy od bagażnika i no jak widzimy, gdy tylko zbliżymy się do auta, to pod zderzakiem pojawia się miejsce, gdzie powinniśmy kopnąć nogą, żeby otworzyć bagażnik. No i tak wygląda bagażnik. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Naprawdę uwielbiam patrzeć na bagażniki po zmroku w autach segmentu premium. Bardzo dobrze umiejscowione, mocne diody, 2 na burtach, mega wysoko, naprawdę trudno je będzie zasłonić. No i jakby na tego jeszcze było mało, to mamy bardzo mocną diodę tutaj w klapie bagażnika, która nam rzuca sporo światła na bagażnik i przestrzeń przy samochodzie. Więc to naprawdę wygląda bardzo dobrze, absolutnie żadnych uwag. Oczywiście przyciski są podświetlane, podobnie jak podświetlane mamy miejsce, w którym mamy kopać, aby zamknąć bagażnik. Podchodzimy do drzwi tylnych i jak tylko otworzymy drzwi, no to zobaczymy, że tutaj naprawdę od groma światła się wylewa z tej kabiny, dosłownie wylewa, za sprawą umiejscowienia oraz mocy diod, które mamy w podsufitce. Tutaj widzimy 4 diody, 2 na lewo, 2 na prawo i one rzucają naprawdę od groma światła. Przepięknie jest ta przestrzeń oświetlana, jakby było mało, no to jeszcze pod fotelami mamy dodatkowe diody. Co by nam nie spadło na podłogę, to zlokalizujemy to bez wsparcia latarki i jest naprawdę super. Zerkniemy sobie na drzwi, aby zobaczyć, jak tutaj wygląda oświetlenie ambient. Wygląda bardzo, bardzo dobrze. Kiedy włączymy zapłon, no to już się nam odpalają kolorki. Na drzwiach z tyłu już to wygląda bardzo sympatycznie. No a z przodu to już w ogóle robi wrażenie. Naprawdę jest super, bardzo klimatycznie. Jest tak klimatycznie, ale na szczęście jeszcze nie jest dyskotekowo. Pod przednimi drzwiami zauważymy, że pod lusterkami zewnętrznymi mamy projektorki, które nie tyle oświetlają przestrzeń, co wyświetlają na ziemi przy samochodzie wzór. No i mamy też podświetlane klameczki, żebyśmy je mogli ładnie zlokalizować po zmroku. No ale jak widzimy, tutaj i tak przestrzeń przy samochodzie jest dość ciemna. Natomiast gdy otworzymy drzwi, tada! Tu się dosłownie światło z kabiny wylewa w ogromnych ilościach i to mi się w tym samochodzie naprawdę bardzo podoba. No i jak przejdziemy sobie do pulpitu światła, to tutaj mamy pulpit oświetlenia ambient i możemy zmieniać zarówno linię, jak i powierzchnię. Mamy tutaj paletę 30 barw, no i naprawdę możemy sobie stworzyć całkiem przyjemny klimacik w tym samochodzie. No i też ciekawy szczegół, że mamy podświetlenie tutaj pod joystickiem obsługującym skrzynię biegów. Podświetlenie ambient, jak widzimy, jest w ładowarce indukcyjnej, jest w cup holderkach. Tutaj mamy też podświetlenie w schoweczku pod podłokietnikiem. No i oczywiście mamy podświetlenie, tyle tylko, że normalną żaróweczką, co mnie trochę zdziwiło, w schowku przed pasażerem. Tak więc naprawdę jest dobrze.
Do pełni szczęścia brakuje mi tylko podświetlenia w schoweczkach w drzwiach. One niestety są ciemne, ale poza tym naprawdę trudno się przyczepić. Ten samochód robi ogromny efekt wow. Chociaż dociąganie drzwi by się przydało. Podsumowując, w wprowadzeniu A5 widzimy dopracowanie wielu irytujących do tej pory elementów. Samochód stał się bardzo, ale to bardzo dopracowany, przez co na wielu poziomach zachowanie auta możemy porównywać już nie do aktualnej A4, a bardziej do A6. Oczywiście nadal zauważymy pewnego rodzaju różnice na przykład w wyposażeniu, bo do A5 nie możemy domówić dociąganych drzwi albo zawieszenia pneumatycznego. Mimo to jednak samochód jest naprawdę świetny i z powodzeniem powinien zadowolić zarówno osoby przysiadające się do niego z A4, jak i tych, którzy przysiądą się do niego z A6. Pytanie tylko brzmi, ile im przyjdzie za ten samochód zapłacić? Audi A5 zaczyna się od 193 000 złotych za odmianę ze 150-konnym benzyniakiem 2.0 TFSI. Testowana przez nas wersja silnikowa, a więc 2.0 TDI 204 konie mechaniczne z napędem Quattro, zaczyna się od 242 000 złotych. I to jest według mnie też pewnego rodzaju wada tego modelu, bo mamy bardzo wysoką cenę bazy, dość niewiele w standardzie otrzymujemy. Poza tym auto w tej najtańszej odmianie wygląda dużo mniej imponująco. Do tego poszczególne opcje często są tutaj pozaszywane w sporych pakietach, które kosztują naprawdę ogromne pieniądze. Nie dziwi mnie więc, że cena naszej demówki z łatwością przebiła 360 000 złotych, a ja bym jeszcze powiększył ją dopłatą do skórzanych foteli z wentylacją, wykładając na stół kolejne 17 000 złotych. Krótko mówiąc, tanio nie jest. Z drugiej strony otrzymujemy za to nad wyraz dopracowany i dopieszczony samochód, który dawał mi sporo przyjemności z jazdy. A5 jest jednym z tych pojazdów, którymi do domu wraca się jak najdłuższą drogą. I taki jest właśnie nowe Audi A5. Jeśli ten film Ci się podobał, to będę bardzo wdzięczny za wszelkie formy wsparcia, czy to przez łapkę w górę, czy komentarz, czy podrzucenie filmu znajomym. Niedawno włączyłem też opcję wspierania kanału, przez którą również znacząco możesz wesprzeć moją działalność. Z góry bardzo dziękuję za pomoc w dalszym rozwijaniu treści na kanale, a także dzięki, że jesteście tu ze mną i do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach.